Lasery pikosekundowe to jest zupełnie nowa generacja laserów medycznych, gdzie nie używamy długości fali i energii cieplnej, która w jakiś sposób ma być dostarczona do skóry i robić różne rzeczy, zamykać naczynia, usuwać włosy, robić mikrouszkodzenia i tworzyć zabiegi frakcyjne. Lasery pikosekundowe robią to wszystko to samo, tylko robią falą uderzeniową. Czas trwania impulsu jest mierzony w pikosekundach, czyli 10 do minus 12 sekundy. Jest tak krótki, że można przyłożyć do tego bardzo wysoką energię. To powoduje, że nie ma właściwie ciepła rozchodzącego się po tkankach, tylko jest fala uderzeniowa. Dlaczego on jest taki super w stosunku do innych laserów pikosekundowych? Dlatego, że w części laserów pikosekundowych, jeżeli chcemy wywołać rzeczywiście efekt przyzwoity, trzeba podnieść troszkę energię i wtedy jakaś rekonwalescencja jednak jest. Jest ona daleko mniejsza niż w przypadku klasycznych laserów, ale zaczerwienienie kilka dni, czasami mikrokrwawienie, to wszystko się zdarza. Natomiast w przypadku Enlightena, cokolwiek byśmy nie robili poza usuwaniem tatuażu, każdy inny zabieg powoduje, że nie ma w ogóle rekonwalescencji, idzie się do pracy następnego dnia. Zabieg z użyciem Enlightena jest właściwie bezbolesny. Właściwie, bo oczywiście są osoby, które mają bardzo niski próg bólowy i wtedy po prostu kładziemy maść ze znieczuleniem. 80-90% pacjentów nie potrzebuje kompletnie żadnego znieczulenia, co jest troszkę rewolucyjne, jeśli chodzi o laseroterapię w ogóle, a zwłaszcza frakcyjną. Wyjątkiem tutaj jest usuwanie tatuaży, bo usuwanie tatuaży po prostu boli, trzeba się znieczulać. Rzeczywiście lasery pikosekundowe są świetnym narzędziem do usuwania tatuaży wszelkiego koloru, dlatego że tam są 3 długości fali. 1064 nanometry, czyli czarne tatuaże, 532 nanometry czerwone i czerwonopodobne tatuaże i 670 nanometrów, czyli zielone, niebieskie tatuaże. Czyli mamy pełne spektrum tego, z czym pacjenci przychodzą i możemy je skutecznie usuwać. Teraz w zależności od rodzaju tatuażu, od koloru, od głębokości, natężenia barwnika w skórze, zabiegów trzeba zrobić od 2-3 do 20. 20 to jest rzeczywiście margines, to są pacjenci, którzy mają tak zwane bardzo oporne na leczenie tatuaże i do tej pory, przed technologią pikosekundową, te tatuaże były nieusuwalne, zostawał cień w skórze. Pamiętamy też, że makijaż permanentny jest rodzajem tatuażu i też jest wskazaniem do zastosowania Enlightena. Takie niezbyt dobrze narysowane brwi można usunąć w 3-4 zabiegi. Najczęstszym wskazaniem do zastosowania Enlightena wcale nie są tatuaże, do których został stworzony, tylko odmładzanie skóry. Technologia frakcyjna, właściwie w przypadku laserów pikosekundowych nazywana technologią skupiających soczewek. Mamy do dyspozycji laser, który wywoła stymulujące mikrouszkodzenia w skórze bez żadnej rekonwalescencji. Czyli powodujemy tworzenie nowego kolagenu i następnego dnia możemy iść do pracy. Zwykle stosuje się 2 do 3 zabiegów w seriach co miesiąc, żeby wywołać taki bardzo dobry efekt odmłodzenia. Kolejnym wskazaniem to są wszelkiego rodzaju przebarwienia, począwszy od tak zwanych plam wątrobowych, które zdarzają się na grzbietach rąk. One oczywiście nie mają nic wspólnego z wątrobą, tylko ze słońcem. 1 do 2 zabiegów. Okrągłe plamy gdzieś na twarzy czy dekolcie 1 do 2 zabiegów. Przebarwienia pozapalne. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do stanu zapalnego i jest ekspozycja na ultrafiolet, wtedy tam może się zrobić przebarwienie. Jest to i najlepszy w tej chwili na świecie, moim zdaniem, laser do usuwania PIH, czyli Post-Inflammatory Hyperpigmentation. Tych zabiegów niestety zwykle trzeba zrobić dość dużo, do 10 zabiegów w odstępach 2-tygodniowych, kompletnie bez rekonwalescencji. Innym wskazaniem do zastosowania soczewek skupiających w technologii pikosekundowej są wszelkiego rodzaju blizny, czy blizny potrądzikowe, dosyć duża energia, potrzebujemy dosyć dużą energię i dużo zabiegów, 4, 6, 8. Kolejną dziwną blizną jest rozstęp.
kolejną, gdzie możemy zastosować Enlighten, bo rozstęp to jest blizna z rozciągania się skóry. No i trudno jest wetknąć ją z powrotem na swoje miejsce, natomiast można pouszkadzać bliznę, powodując produkcję w niej nowego kolagenu i przebudowę blizny. Rozstępy są bardzo dobrym wskazaniem do zastosowania technologii pikosekundowej, dlatego że przy klasycznej technologii frakcyjnej prawie zawsze dochodziło do pojawienia się przebarwień 6, 8-miesięcznych, 12-miesięcznych, trudno ustępujących. W przypadku technologii pikosekundowej, gdzie uraz skóry otaczającej jest prawie żaden, tych przebarwień pozabiegowych właściwie nie ma.